Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie z Kanady. Moje pierwsze wideo. Słoneczny dzień, połowa sierpnia. Zainteresowałem się tematem reemigracji, powrotów do Polski i chciałbym dołożyć swoje 3 grosze w związku z faktem, że nie usłyszałem wszystkiego, co chciałem usłyszeć na wideach na YouTubie o podobnej tematyce. Jest to związane ściśle z faktem, że pobyty dłuższe, pobyty tak jak moje ponad 30 lat wiążą się z pewną komplikacją właśnie z taką decyzją o powrocie. Chciałem o tych komplikacjach powiedzieć i dotyczy to oczywiście wszystkich zainteresowanych powrotem do Polski, ale nie tylko, ponieważ emigranci, którzy wyjechali już jako dorośli z Polski, mają to do siebie, że są w pewnym sensie mentalnie, sentymentalnie połączeni właśnie z swoim rdzennym krajem, z którego wyjechali, jednocześnie przyzwyczajeni długim pobytem tutaj na emigracji. I mam nadzieję, że będzie to wszystkich interesować, włącznie z tymi, którzy planują emigrację w przyszłości, prawda, obecnie i przyszłości z Polski. Także to jest temat, który podejrzewam zainteresuje wielu. Wracając do tematu konkretnego już zagadnienia powrotów do Polski, to pierwszą rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest właśnie kwestia długości pobytu i w związku właśnie z tą długością pobytu jest związany fakt, że ludzie, którzy tak długo tutaj przebywają, mają już rodziny, mają dzieci, często wnuki, pracę, długoletnie staże w pracy, zbliżają się często do emerytury i wiąże się z tymi właśnie zapuszczonymi już korzonkami głębiej, wiążą się właśnie komplikacje z taką decyzją powrotu do Polski, prawda? Więc to jest coś, co jest o wiele trudniejsze, podjęcie takiej decyzji jest o wiele trudniejsze od osób, które przebywają krótki okres czasu i obojętnie gdzie, prawda? Czy to jest Stany, Kanada, Australia, nawet oczywiście Europa Zachodnia też. I głównie się tutaj koncentruję na tych zachodnich krajach, prawda? Zachodnich demokracjach, ponieważ to znam najlepiej się orientuję na tym terenie, prawda? Więc ludzie, którzy przebywają krótko, powiedzmy od 5 do 10 lat, mają o wiele mniejszy dylemat w związku z powrotem do Polski, ponieważ ludzie ci przyjechali do tych krajów, wyemigrowali z Polski i przyjechali do tych krajów głównie po to, żeby zarobić, żeby nauczyć się języka i prawdopodobnie między 5 a 10 lat jest to okres, kiedy przychodzi taki moment decyzji, prawda? Czy zostajemy dalej na dłużej, czy wracamy do Polski z tym, co zarobiliśmy, z tym, co się nauczyliśmy tutaj na emigracji, prawda? To jest pierwsza rzecz, którą chciałem zaznaczyć, czyli długość emigracji decyduje o komplikacjach i implikacjach właśnie w decyzjach powrotu do Polski. Drugą kwestią, którą chciałem poruszyć, jest właśnie związane z faktem, że jak jesteśmy tutaj długo na emigracji, decyzja o naszym powrocie wiąże się z tym, że musimy decydować się wyjeżdżać sami, prawda? Nasze dzieci, nasze wnuki niestety nie możemy zakładać, że przyłączą się do nas i pojadą z nami do Polski. To są ludzie, którzy albo się urodzili tutaj, albo wychowały się od małego i te nasze dzieci wrosły w ten system.
I nie możemy zakładać, że są to osoby, które się urodziły emigrantami, tak jak myśmy się nimi urodzili, prawda? Że myśmy się zdecydowali, jak myśmy się zdecydowali wyjechać z Polski, to niekoniecznie musi znaczyć, że nasze dzieci przyłączą się chętnie do nas o powrocie do naszego rdzennego kraju, prawda? To jest po prostu pobożne życzenie i na ogół tak nie będzie, więc decyzja o powrocie dotyczy tylko nas, prawda? Starych emigrantów. Musimy się zdecydować, że zostawiamy naszą rodzinę w Kanadzie, czy gdziekolwiek nie jesteśmy i wracamy, pakujemy manatki i jedziemy sami do Polski, ok? Czyli rozłąka, prawda? Wracamy do starych sentymentów, do starych miejsc, w których się wychowaliśmy i to jest właśnie dylemat, prawda? Im dłużej przebywamy, tym bardziej zapuszczamy te korzenie, tym bardziej wiążemy się z naszymi rodzinami tutaj i musimy się zdecydować o pozostawieniu ich, gdybyśmy się zdecydowali o powrócić do Polski, prawda? Także to jest kwestia, którą niewielu ludzi, podejrzewam, zdecydowałoby się podjąć, prawda? Także kolejny dylemat po dłuższym powrocie, kolejny dylemat o reemigracji po długim pobycie na emigracji. Następną kwestią, którą chciałem poruszyć jest kwestia przyzwyczajenia się do środowiska, do systemu politycznego, do języka, w ogóle do ludzi, do krajobrazu, wszystko co nas otacza tutaj przez tak długi czas. I to są kwestie, które na co dzień nie zauważamy już, a które sporo się różnią od tego, jak to wygląda w Polsce, podejrzewam. Ja się interesuję Polską, zmianami w Polsce, kwestiami politycznymi, społecznymi w takim makro level. Nie mieszkam tam, więc to, co się dzieje na ulicach, w pracy, w sklepach i tak dalej, to ja nie jestem w stanie, ja sobie mogę tylko to wyobrazić, prawda, ale na takim poziomie makro to się mniej więcej orientuje, co się dzieje, prawda, i wyobrażam sobie, że to są dość duże różnice pomiędzy tym, co się dzieje tutaj w Kanadzie na przykład i jak to wygląda w Polsce. I jest to coś, co uderzy nas wcześniej czy później, przy powrocie ewentualnym, pobycie powiedzmy kilku miesięcy do roku, załóżmy, tego typu kwestie będą nas uderzać od czasu do czasu, prawda? Aż zorientujemy się, że niestety musimy się przyzwyczaić do nowych realiów, do nowej rzeczywistości, do wszystkiego, co wiąże się z naszym codziennym życiem w danym kraju, prawda? Także to jest coś, co musimy wziąć pod uwagę przy takiej decyzji o emigracji, reemigracji. I wydaje mi się, że najlepszym wyjściem, zanim się zdecydujemy, jest pojechać na taki średnio długi czas do Polski. Nie na 2 tygodnie, nie na miesiąc, na wakacje, bo wtedy się widzi wszystko w najlepszych kolorach. Natomiast pojechanie na 3 do 6 miesięcy na rozeznanie się w temacie byłoby chyba wskazane. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Warto przemyśleć i zanim się podejmie decyzję, zrealizować coś takiego. No właśnie, w drodze do domu tak sobie jeszcze myślę, że jest dodatkowa sprawa, właściwie chyba taka to sedno sprawy, dlaczego właściwie
zdecydowałem się, żeby to wideo stworzyć na YouTubie. I zaraz do tego przejdę. Ta kwestia, o której myślę, to jest właśnie dla emigrantów, szczególnie dla emigrantów, którzy mają długi staż i którzy się w końcu zdecydowali pojechać do Polski, że wydaje mi się, czuję to, że po prostu po jakimś tam krótkim pobycie w Polsce, powiedzmy roku czy dwóch, nastąpi pewnego rodzaju nostalgia, tęsknota do miejsca, gdzie te ostatnie 30 lat czy kilkadziesiąt lat spędziliśmy. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo prawdopodobne, prawda? Oczywiście z różnym natężeniem, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale coś takiego chyba większość z nas będzie doświadczać, prawda? Albo doświadczają, którzy już się przeprowadzili do Polski, to doświadczają, prawda? Dlatego obojętnie z jakich powodów mogą być te wszystkie, o których powiedziałem, prawda? Czyli przyzwyczajenie do kraju, gdzie ostatnie kilkadziesiąt lat mieszkaliśmy, do tych wszystkich aspektów, które wspomniałem, do rodziny. Dodatkowo cała ta emigracja jest związana z faktem, że chcieliśmy wyjechać. To myśmy sami zdecydowali, większość z nas sama zdecydowała, że chce wyjechać z Polski i ta żyłka emigrancka w nas jest. Ona po prostu nie wyparowała, prawda? Wracając do Polski nam się wydaje, że to już jest cel, że to jest miejsce docelowe i tam już będzie bajka, prawda? Tak chyba sobie wielu wyobraża, nie wiem. W każdym razie ja myślę, że tak nie jest. Dokładnie. I właśnie tutaj jest sedno mojego kanału. Co dalej? Czy biorąc pod uwagę to wszystko, co już powiedziałem, czy mamy się decydować na wyjazd do Polski na 100%? Czy całkowite tutaj już bycie na emigracji cały czas? Lub na przykład 6 miesięcy w Polsce, wyjechać do Polski na 6 miesięcy, czy też i 6 miesięcy, drugie 6 miesięcy tutaj w Kanadzie, lub też jakaś hybryda pomiędzy tymi dwoma opcjami, na przykład trochę w Polsce, trochę w Kanadzie i na przykład 2-3 miesiące pobytu jeszcze w jakimś innym trzecim miejscu, na przykład Madeira portugalska, czy Boleary hiszpańskie lub jakieś jeszcze inne miejsce. Ale w takim układzie jak sobie poradzić z pewnymi komplikacjami z tego powodu, nie? Z takiego wyboru naszego sposobu i stylu na życie, prawda? Pierwszym, które mi przychodzi do głowy, to ubezpieczenie zdrowotne, powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Czy na przykład, przecież jak jesteśmy ponad 6 miesięcy poza krajem naszego stałego pobytu, prawda? To tracimy lub zawieszamy to zdrowotne ubezpieczenie, prawda? Jak sobie z tym poradzić? I tutaj się właśnie odnoszę do ludzi, którzy już wymyślili sposób na taki właśnie styl życia. Bardzo zapraszam bardzo na komentarze i sugestie związane właśnie z takimi rozwiązaniami. Druga kwestia jest, jakie oszczędności potrzebujemy, prawda? Albo jakie dochody związane z takimi
z takimi planami, prawda? Czy muszą one być duże? Może średnie. Może średnie dochody wystarczą. O małych nawet nie wspominam. Wyobrażam sobie, że to są kosztowne kwestie i tak się należy nastawić, prawda? I oto pytania, na które poszukamy odpowiedzi na tym kanale. Pytania te i nie tylko. Mam jeszcze 2 inne tematy, które są ściśle związane z emigracją, ale o nich później, w następnych odcinkach. I na tym zakończę ten mój monolog tym razem i dziękuję za to, że spędziliście ze mną te kilkanaście minut. I mam nadzieję, że razem poszukamy optymalnej ścieżki naszych dalszych emigranckich przedsięwzięć. Do usłyszenia następnym razem. Jeśli się podobało, to zalajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.